Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód.
Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego, dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WOD-CAM. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarze organizowanym przez firmę Ecol Unicon. Ja nazywam się Paulina Marcinkowska i reprezentuję nasz dział marketingu, który odpowiada za tutaj kwestie organizacyjne, a jest ze mną kolega Szymon Ryczarek, który poprowadzi dla Państwa to spotkanie. Zanim jednak rozpoczniemy, to trochę tradycyjnie prośba o informację, czy nas na pewno widać, słychać. I też Szymon, jakby w międzyczasie prosiłabym Cię o udostępnienie prezentacji. Dobra, to już mamy sygnał, że działa. Tak jak wspomniałam, spotykamy się też kolejne nasze spotkanie z cyklu Smart Exploitator i dzisiejszą naszą uwagę koncentrujemy na przelewach burzowych. Jak wiemy, to problem, którym boryka się wiele miast, w których funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna. No i też w dobie coraz częstszych opadów nawalnych, czy też w ogóle wymagań środowiskowych, ten temat jest mocno, wiemy, też na czasie i też spotyka się z różnymi problemami z Państwa strony, stąd jakby tutaj w trakcie naszego webinaru, naszego spotkania będziemy z różnych aspektów pokazywać, jak z tym problemem, z tym wyzwaniem się zmierzyć i takie też, jakie rozwiązania możemy wprowadzić, aby ograniczyć liczbę zrzutów, ograniczyć ładunek zanieczyszczeń trafiających do naszych odbiorników, czyli też przede wszystkim rzek. I właśnie o tych aspektach prawnych, środowiskowych i rozwiązaniach przybliży nam te wszystkie aspekty mój kolega, o którym już wspomniałam, Szymon Ryczarek, który jest z nami obecny, który pełni funkcję kierownika projektów rozwojowych. I też do tego celu na pewno pokażę Wam Państwu takie narzędzie jak aplikacja naszego przelewu burzowego, gdzie w sposób łatwy można sobie przepracować różnego rodzaju scenariusze. Zanim przejdziemy do tej części merytorycznej, chciałabym zachęcić Państwa też do pozostania z nami do końca, bo po pierwsze oczywiście tradycyjnie na końcu będzie sesja pytań i odpowiedzi, które mogą Państwo zadawać w międzyczasie, ale też mamy dla Państwa małą atrakcję, konkurs, w ramach którego będzie do wygrania funkcjonalny plecak, który pewnie też przyda się w codziennych obowiązkach, ale może też w tych najbliższych miesiącach letnich, kiedy mam nadzieję, że czekają Państwa również różnego rodzaju wycieczki. To będą 3 pytania i na pewno dla każdej osoby, która zostanie z nami do końca, to będą proste pytania. Wygrywa osoba, która odpowie prawidłowo najszybciej na te pytania. Takich kwestii organizacyjnych jeszcze, oczywiście otrzymają Państwo od nas nagranie do dzisiejszego spotkania i też właśnie odpowiedzi na pytania, które zostaną dzisiaj zadane. Z mojej strony to wszystko. W takim razie oddaję głos Szymon Tobie. Jakby co, to nie wiem, czy kliknąłeś już udostępnij ekran, ale ja go nie widzę. Witam Państwa serdecznie. Już sprawdzam, czy jest udostępniony ekran.
Dwie takie ikonki, pamiętasz? Tak już powinno być. Okej, dobra. To jeszcze chwilka cierpliwości. Czy teraz widać? No już się ładuje, bo to tak jak zwykle z małym opóźnieniem łącza, ale coś się ładuje, więc tak, zaraz już będzie. O, właśnie. A to też jakby od razu plecak, o którym wspominałam, też właśnie mogli Państwo zobaczyć, o którym wspominałam, że będzie na koniec naszego spotkania do wygrania. Dobra, to możemy startować. Życzę miłego spotkania. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić rozwiązania firmy Ecolunicon dotyczące przelewów burzowych, czyli odpowiedź na potrzeby kontrolowania zrzutów i zarządzania odpływem z przelewów burzowych. Przygotowując się do dzisiejszej prezentacji, spojrzałem na prognozy pogody. Patrząc na mapę udostępnioną przez IMGW, w Polsce ma padać. Ma padać w całej Polsce z różnym prawdopodobieństwem tego opadu, ale ma padać intensywnie. Oczywiście my patrzymy na to z perspektywy podtopionych ulic, niekomfortowych warunków przemieszczania się po mieście, ale też należy spojrzeć na to, że w czasie opadów następuje uruchomienie przelewów burzowych, czyli ścieki w kanalizacji ogólnospławnej wymieszane razem z wodami opadowymi trafiają bez oczyszczenia do odbiorników, do rzek, najczęściej do rzek. Jakie ma to konsekwencje? Oczywiście zanieczyszczenie środowiska i nie są to małe ilości. Duże miasta w Polsce każdego roku odprowadzają ponad 1 000 000 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków przelewami burzowymi do rzek. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy mamy najintensywniejsze opady, czyli w okresie od maja do sierpnia i to jest ponad 70% z tego 1 000 000 jest odprowadzone w tym okresie, czyli my jako społeczeństwo idziemy nad rzeki, chcemy odpocząć, chcemy skorzystać z natury, z czystego środowiska, a w tym czasie ścieki tam trafiają i powodują dyskomfort zapachowy, dyskomfort wizualny poprzez odprowadzenie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Czasami wygląda to w ten sposób, tak jak tutaj na zdjęciach, czyli odpływ, ścieki, można powiedzieć, wpływają do odbiornika, zanieczyszczają go, ale nie są mocno uciążliwe. Oczywiście widać tam różnego rodzaju zanieczyszczenia. Gorzej jest, jeżeli ma miejsce sytuacja tak jak na tych zdjęciach, czyli bardzo dużo różnego rodzaju zanieczyszczeń sanitarnych, papier toaletowy, chusteczki nawilżane, różnego rodzaju śmieci, które są wrzucane, środki higieniczne typu podpaski, pieluchy, to co ludzie wrzucają do kanalizacji, poprzez przelewy burzowe trafia do środowiska naturalnego i tam się zatrzymuje. Te zanieczyszczenia nie będą rozłożone biologicznie, one muszą być wyłapane albo będą opadały na dno tych odbiorników, albo zatrzymają się gdzieś na brzegu. Czasami zostaną zagospodarowane przez zwierzęta, ale cały czas nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. Te wszystkie zjawiska oczywiście są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Mamy szereg przepisów, które określają, jak powinny działać przelewy burzowe, jakie mają możliwości. I tutaj zaczynając od dyrektywy dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych, to jest dyrektywa z 1991 roku i cały czas jeszcze jest obowiązująca i ona nadaje ton wszystkim innym przepisom prawnym, które w Polsce obowiązują. A są to ustawa Prawo wodne z 2017, rozporządzenia wykonawcze. W 2023 roku została uchwalona ustawa o rewitalizacji rzeki Odry,
która oprócz Odry wprowadza szereg zmian w przepisach właśnie prawa wodnego i innych przepisów. No i w zeszłym roku została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/3019 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, czyli to jest aktualizacja czy nowa dyrektywa zastępująca docelowo dyrektywę z 1991 roku. Oczywiście musi być implementowana w każdym kraju członkowskim, bo to jest dyrektywa, a nie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, więc każdy z krajów członkowskich musi przyjąć przepisy, które zostały w tej dyrektywie zawarte. A teraz tak pobieżnie omówię, co w tych przepisach się znajduje, czyli dyrektywa z 1991 roku i tutaj mamy zapisy, że projektowanie, budowę i utrzymania systemów zbierania przeprowadza się zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez powodowania nadmiernych kosztów, szczególnie dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń wód, do których odprowadzane są ścieki powodowanego przez przelewy wód burzowych. Czyli oczywiście najlepsza wiedza techniczna, ale ograniczenie nadmiernych kosztów, czyli już jest wskazany jakiś kompromis pomiędzy jakością a kosztami. Istotna jest też uwaga, która jest zawarta do tego punktu, uwzględniając, że w praktyce nie jest możliwe budowanie systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni w taki sposób, żeby wszystkie ścieki były poddane oczyszczeniu, na przykład podczas obfitych opadów deszczu, państwa członkowskie zdecydują o środkach lub metodach ograniczających zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych. Środki te mogą uwzględniać szybkie, intensywne rozcieńczanie lub dobór odpowiedniego przepływu przy pogodzie suchej, albo ustalanie pewnej dopuszczalnej liczby przelewów rocznie. No i uwzględniając te wytyczne dyrektywy, w Polsce mamy wdrożoną ustawę Prawo wodne, która właśnie umożliwia wprowadzenie do wód lub do ziemi ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach. I również mamy zapisy o minimalizacji kosztów oczyszczania ścieków komunalnych i zapobieżenia zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi poprzez wprowadzenie tych ścieków. Co mówią rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo wodne? W Polsce zostało przyjęte podejście średniej rocznej liczby zrzutów z przelewów burzowych i jest określona ta wartość uogólniając na 10, czyli nie może być więcej uruchomień przelewu burzowego niż 10 w ciągu roku. Średnią roczną liczbę zrzutów określa się na podstawie obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat i na podstawie tego należy określić wysokość krawędzi przelewowej w komorze przelewu burzowego, tak żeby uzyskać tą krotność 10 razy w ciągu roku. Dla większych aglomeracji, czyli powyżej 100 000 RLM-ów, należy stosować modele symulacyjne. W przypadku, kiedy nie mamy obserwacji, przepisy mówią o konieczności zastosowania rozcieńczenia, czyli rozcieńczenie 3+1, gdzie to 1 to jest średnie natężenie przepływów kanalizacji w okresie pogody bezopadowej. Czyli tutaj proste rozwiązanie, należy określić odpowiednie rozcieńczenie i tak możemy odprowadzać ścieki do odbiornika. W tych wszystkich przepisach gdzieś zostało zapomniane charakter ścieków, które mamy obecnie. Jak kanalizacja ogólnospławna mniej więcej 100 lat temu była budowana, bo najczęściej to są stare systemy kanalizacyjne, w kanalizacji płynęły ścieki sanitarne i wody opadowe. Ze względu na różnicę gęstości, no to ścieki były zlokalizowane na dole kanału, wody opadowe w górnej części i to mieszanie oczywiście zachodziło, ale umiarkowanie. Teraz, kiedy mamy bardzo dużo zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych, lekkich zanieczyszczeń, te wszystkie zanieczyszczenia unoszą się i mimo, że ładunek zanieczyszczeń może nie zmienił się bardzo,
to zmienił się charakter odprowadzanych zanieczyszczeń do odbiornika, czyli tutaj ten stopień rozcieńczenia niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Jakie są jeszcze inne problemy związane z podejściem dziesięciokrotności zrzutu w ciągu roku? Jak należy interpretować pojedynczy zrzut? Na przedstawionych wykresach po lewej stronie mamy incydent deszczowy i ten deszcz padał bardziej intensywnie, później była chwila przerwy, znowu padał i tak jak widać na tym wykresie na dole, tą czerwoną linię, mamy sześciokrotne włączenie przelewu burzowego. Tak, czyli w ciągu jednego incydentu deszczowego przelew burzowy się włączył sześciokrotnie. Zgodnie z interpretacją ministerstwa, taki incydent deszczowy, takie włączenie podczas nawet jednego incydentu deszczowego należy traktować jako 6 włączeń. Nie jako jeden incydent, w ciągu którego się włączyło kilkukrotnie, ale traktujemy jako jedno włączenie, tylko sześciokrotne. W czasie takiego włączenia zostało odprowadzone do odbiornika około 650 m3 nieoczyszczonych ścieków sanitarnych wymieszanych z wodami opadowymi. Na wykresie po prawej stronie widzą Państwo inny incydent deszczowy. Raz, a dobrze, włączył się przelew i działał przez dłuższy okres czasu. Zostało odprowadzone prawie 6000 m3 ścieków. Duży ładunek zanieczyszczeń, duża objętość zanieczyszczeń, ale tak naprawdę jedno włączenie, czyli podejście krotności włączenia nie jest rozwiązaniem sensownym. Należałoby patrzeć na ładunek odprowadzany, czy objętość ścieków odprowadzaną do odbiornika, a nie na krotność włączania tego przelewu burzowego. Oczywiście przepisy też wskazują, jakie są kary za odprowadzenie ścieków przez przelewy burzowe do odbiornika. Można wyróżnić dwie opłaty: opłatę stałą i opłatę zmienną. Opłata stała jest zawsze uzależniona od określonej w pozwoleniu wodnoprawnym przepustowości danego przelewu burzowego. I to jest 250 zł na dobę za każdy metr sześcienny na sekundę przepustowości przelewu określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym jako maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Czyli tutaj opłata jest stała. Oczywiście sposób naliczania jest określony przez Wody Polskie i określana jest właściwie dla danej lokalizacji. Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Ona oprócz, tak jak mówiłem, rzeki Odry wpłynęła na szereg innych przepisów, które dotyczą ogólnie odprowadzenia wód i ścieków do odbiorników i wprowadziła też zmiany dotyczące operatów wodnoprawnych, czyli jest wymóg aktualnie, żeby każdy z przelewów burzowych posiadał operat wodnoprawny określający średnią roczną liczbę zrzutów z poszczególnego danego przelewu. Jeżeli te pozwolenia były, należy je zaktualizować oraz uzupełnić o właśnie warunki wprowadzenia ścieków z przelewów i to było z datą do lipca 2024, czyli większość gestorów sieci, które mają przelewy burzowe, już rozpoczęła ten proces. Na pewno jeszcze nie zakończyła, bo uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych jest długotrwałym procesem. W każdym razie tutaj ustawa o rewitalizacji rzeki Odry wpłynęła pozytywnie na uporządkowanie gospodarki ściekowej i związanej z przelewami burzowymi. Wprowadziła też opłaty zmienne i opłaty za każdy przelew w wysokości stanowiącej równowartość 10% ustalonej opłaty zmiennej za okres rozliczeniowy dla danej oczyszczalni, czyli już nie jest obserwowane bezpośrednie
ładunki zanieczyszczeń, które są wprowadzane do odbiornika, tylko jest to pewna korelacja pomiędzy pracą oczyszczalni i ten procent, czyli te 10% opłaty z oczyszczalni jest za każdy przelew burzowy. Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry wprowadziła też obowiązek ewidencji każdego zrzutu z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, w której należy wskazywać datę i czas trwania zrzutu. Do tej pory te przelewy funkcjonowały, ale to ewidencjonowanie zrzutów nie było właściwe, czyli tutaj też została uporządkowana kwestia raportowania pracy przelewów burzowych. No i znowu opłaty, czyli opłatę kary za brak pozwolenia wodnoprawnego i wprowadzenie ścieków, to jest opłata 500% opłaty zmiennej. Czyli znowu mamy kary, które są naliczane i spółki WOTKAN odczuwają już finansowo opłaty za wprowadzanie ścieków przez przelewy burzowe do odbiorników. Na koniec zaktualizowana czy wprowadzona nowa, zastępująca tą dyrektywę z 1991 roku, dyrektywa uchwalona w 2024 o numerze 2024/3019. W projektach tej dyrektywy wyglądało obiecująco w zakresie przelewów burzowych zakres i terminy zmian. Niestety w finalnej wersji te przelewy burzowe zostały trochę odłożone w czasie. Aktualnie należy, zgodnie z wymaganiami dyrektywy, prowadzić monitoring przelewów burzowych, tak żeby kontrolować ładunki, kontrolować zrzuty, a dopiero w perspektywie dalszej, czyli to jest dla aglomeracji co najmniej 100 000 RLM-ów, to jest 31 grudnia 2039, dla mniejszych aglomeracji 31 grudnia 2045 roku określono cel. Cel w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia spowodowanego przelewami burzowymi, czyli ten tak jak jest zapisane, orientacyjny, niewiążący cel, aby przelewy burzowe stanowiły niewielki odsetek, który nie może przekroczyć 2% rocznego ładunku zbieranych ścieków komunalnych obliczonych dla suchych warunków pogodowych. Czyli tak, kierunek jest dobry, ale bardzo odległy. Czyli do tego 2039 należy monitorować, analizować i przymierzać się do redukcji zrzutów z przelewów burzowych. Czy chcemy czekać tak długo, aby nasze rzeki były zanieczyszczone, tak jak tutaj na zdjęciu po lewej, czy też chcemy wdrożyć działania, które umożliwią korzystanie ze środowiska czystego, nieobciążonego zanieczyszczeniem? Możemy to zrobić. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim ograniczyć częstość załączeń przelewów burzowych, bo to jest kluczowe, czyli te przelewy, które funkcjonują w Polsce, oczywiście mają wskazane poniżej 10, ale wielokrotnie się zdarza, że krotność włączania przelewów burzowych jest zdecydowanie większa, 30, 40, 50, 80 razy, gdyż krawędzie są na niewłaściwej wysokości, przepustowość kanalizacji jest taka, jaka była zaprojektowana kilkadziesiąt lat temu, a zlewnie są coraz bardziej uszczelnione, coraz więcej wody opadowej trafia do tej kanalizacji, więc krotność włączeń jest zdecydowanie większa. Celem jest oczywiście obniżenie stężenia i ograniczenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń docierających do odbiornika. Jest to kluczowe, żeby odbiornik pracował właściwie, żeby wiedzieć, co się dzieje w kanalizacji, co się dzieje w odbiorniku.
niezbędne jest opomiarowanie i sterowanie urządzeniami, które regulują pracę przelewu burzowego. Standardowo przelew burzowy jest to komora ze stałą krawędzią, stałym murkiem. Po osiągnięciu pewnego poziomu ścieki się przelewają, czyli tam nie ma czego sterować. Czyli potrzebne jest doposażenie takiej komory w urządzenia wykonawcze, które umożliwią sterowanie. Po opomiarowaniu, po dodaniu urządzeń wykonawczych można takim przelewem sterować. Ze względu na te zanieczyszczenia lekkie z tworzyw sztucznych, papierów, środków higienicznych, wskazane jest zastosowanie jakichś środków zatrzymujących te zanieczyszczenia, filtrujących ścieki odprowadzane do rzeki, tak żeby te zanieczyszczenia tam nie trafiały. Nie jest oczywiście sensem całych tych zmian, żeby wyłączyć przelewy burzowe, bo systemy kanalizacyjne zostały tak zaprojektowane, że te przelewy burzowe są niezbędne do prawidłowej pracy, ale musimy zacząć nad tym panować, kiedy się przelewa, ile się przelewa i ograniczyć te zrzucane ładunki zanieczyszczeń. Nadmiar ścieków, jeżeli nie ma ich gdzie zretencjonować, należałoby zretencjonować w zbiornikach retencyjnych dedykowanych właśnie do tego rodzaju ścieków, tak żeby przetrzymać i po incydencie deszczowym odprowadzić do podczyszczania na oczyszczalnię ścieków. I tutaj firma Ecolunicon wyszła z pomysłem, ten pomysł złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i na projekt dotyczący opracowania inteligentnej komory przelewu burzowego dostała dofinansowanie i to jest projekt, który jest realizowany przez Ecolunicon już od 2023 roku z planowaną datą zakończenia koniec sierpnia 2026 roku. Projekt ma na celu właśnie opracowanie inteligentnej komory przelewu burzowego poprzez stworzenie algorytmów sterowania zrzutami z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej. Czyli na czym ten projekt dokładnie polega? Jeżeli mamy istniejącą komorę przelewu burzowego z tą stałą krawędzią przelewową, chcemy te komory doposażać w systemy sterowania zrzutem. Za chwilę pokażę szczegóły. Podczyszczać ścieki zrzucane do odbiornika na samoczyszczących kratach dedykowanych właśnie dla przelewów burzowych, ale co jest najistotniejsze w tym całym projekcie, opomiarować system kanalizacyjny, odbiornik, czyli zazwyczaj rzekę, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Czyli żeby móc kontrolować w sposób świadomy, jaki ładunek jest odprowadzany, kiedy jest odprowadzany, jaki jest aktualny stan odbiornika, czy rzeczywiście pogarszamy w danym momencie, czy odbiornik jest gotowy na przyjęcie danej objętości ścieków. Czyli w pierwszej kolejności doposażamy istniejącą komorę przelewu burzowego w rozwiązanie ruchomej krawędzi przelewowej. Ruchoma krawędź przelewowa to jest, tak jak Państwo widzą na obrazku po prawej stronie, taka płyta podnosząca górną krawędź przelewu burzowego i umożliwiająca większe piętrzenie ścieków w systemie. To większe piętrzenie można by było oczywiście uzyskać poprzez dobudowanie kawałka podwyższenia murku krawędzi przelewowej, ale to nie jest rozwiązanie właściwe, gdyż w przypadku takiego stałego podwyższenia w pewnym momencie na sieci może dojść do nadmiernego spiętrzenia, wylania, podtopienia i niekontrolowanego retencjonowania tych ścieków. Ruchoma krawędź przelewowa daje nam możliwość kontroli, czyli przy małych przepływach wód opadowych
niewielkich piętrzeniach lub krótkotrwałych piętrzeniach, gdzie tą retencję kanału można retencję uzyskać poprzez retencję w kanale. Piętrzymy, ścieki się retencjonują i odpływają w całości na oczyszczalnię ścieków. W sytuacji, kiedy incydent deszczowy będzie tak intensywny, że tych ścieków będzie bardzo dużo i będzie potrzeba odprowadzenia części tych ścieków do odbiornika, krawędź przylewowa się obniża i ścieki odprowadzane są z powrotem do rzeki, tak jak normalnie by płynęły. Czyli nie eliminujemy normalnej funkcjonalności komory przelewu burzowego, ale nią sterujemy. Tutaj na wykresach możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądałyby przelewy burzowe, czy incydent deszczowy właśnie w przypadku jakiegoś incydentu deszczowego, jak wygląda odpływ poprzez krawędź przelewu burzowego. Tą czerwoną linią jest zaznaczony poziom stałej krawędzi przelewu burzowego, czyli to, co jest ponad czerwoną linią, ta objętość ścieków byłaby odprowadzona do odbiornika i trafiałaby bez podczyszczenia do rzeki. W przypadku zastosowania ruchomej krawędzi przelewowej moglibyśmy czasowo podnieść ten poziom do tej zielonej linii i dzięki temu to, co jest, ta cała objętość zaznaczona na zielono, byłaby zatrzymana w systemie kanalizacyjnym i tylko te dwa piki, które są widoczne powyżej zielonej linii, trafiłyby do odbiornika, czyli eliminujemy objętość ścieków odprowadzanych, ale też zwiększamy stopień rozcieńczenia tych ścieków, no bo wiemy, że ścieków sanitarnych, można powiedzieć, w kanalizacji płynie stała ilość, tych wód opadowych dochodzi, czyli jak dochodzi więcej wód opadowych, stopień rozcieńczenia ścieków w kanalizacji jest większy, czyli ten ładunek odprowadzany do odbiornika jest mniejszy, czyli jest to korzystniejsze dla środowiska. Tu jest taki już bardziej złożona analiza. Mamy analizę opadów z jednego roku. Wystąpiły 102 deszcze, z czego 28 deszczy uruchomiłoby przelew burzowy. Jeżeli podnieślibyśmy krawędź przelewową w takiej komorze, to z tych 28 deszczy tylko 8 deszczy uruchomiłoby przelew burzowy, a pozostałe były zatrzymane w kanalizacji i byłyby oczyszczone w oczyszczalni ścieków. Czyli mamy redukcję o blisko 70% krotności włączenia przelewu burzowego. Kolejnym krokiem rozwoju, doposażenia tej komory przelewu jest samoczyszcząca krata, dedykowana właśnie do przelewu burzowego. Te rozwiązania nie są czymś nowym, może na polskim rynku tak, w Europie Zachodniej, w Azji są to bardzo popularne rozwiązania, które już od kilkudziesięciu lat funkcjonują. W Polsce, można powiedzieć, jest to swego rodzaju novum. Taka krata ma za zadanie przefiltrować ścieki, które są odprowadzane do odbiornika i zatrzymać zanieczyszczenia w systemie kanalizacyjnym. Czyli zamiast odprowadzać te zanieczyszczenia do odbiornika, zatrzymywalibyśmy je na kracie. Ta krata jest zbudowana z poziomo ustawionych płaskowników. Ścieki, przepływając przez nie, zatrzymują się, te zanieczyszczenia stałe zatrzymują się na tej kracie. Na prawym zdjęciu widać
takie trójkątne zgrzebła. Te zgrzebła poruszają się na tej kracie, oczyszczając ją i utrzymując odpowiednią przepustowość hydrauliczną tej kraty celem odpowiedniego odprowadzenia ścieków do odbiornika, wtedy, kiedy jest to oczywiście potrzebne. Od strony, można powiedzieć, tylnej, czyli od strony odbiornika, mamy cały system poruszający zgrzebła kraty. To są zgrzebła poruszane siłownikami hydraulicznymi, czyli do wnętrza kanalizacji nie schodzą przewody elektryczne, tylko przewody hydrauliki siłowej. One poruszają duże siłowniki, które zgarniają te zanieczyszczenia z krat. Co się dzieje z tymi skratkami, bo to jest zawsze interesujące. Te skratki z tej kraty trafiają z powrotem do tych ścieków, które są w kanalizacji i odpływają na oczyszczalnię ścieków do podczyszczenia. Czyli mamy urządzenie samoczyszczące, to znaczy nie ma potrzeby gospodarki z kratkami na tym urządzeniu. To jest zdjęcie właśnie pracującej takiej kraty. Tutaj widać ten siłownik hydrauliczny, który porusza zgrzebłami. Te wszystkie części ruchome, istotne z perspektywy prawidłowej pracy kraty są zlokalizowane po stronie, można powiedzieć, czystej, czyli za kratą, tak żeby różnego rodzaju szmaty, papiery, środki sanitarne nie zatrzymywały się na tych urządzeniach, nie utrudniały jej pracy. Najistotniejszym elementem jest opomiarowanie. Opomiarowanie, czyli sprawdzenie, jaki jest ładunek zanieczyszczeń w ściekach, jaki jest stan odbiornika, tak żeby świadomie podejmować decyzję nie tylko wynikającą z poziomu piętrzenia, z napełnienia ścieków w kanalizacji, ale też jaki jest aktualnie stopień zanieczyszczenia tych ścieków i jaki jest aktualnie stopień jakości w rzece. Jeżeli mamy sytuację tak jak była katastrofa na Odrze, wiemy, że w danym momencie była Odra w tamtym czasie bardzo mocno niedotleniona, zanieczyszczona, to był ten moment, kiedy dolewanie kolejnych ścieków zdecydowanie pogarszało stan tej rzeki. Jeżeli byśmy mieli wtedy kontrolę stanu jakości rzeki i moglibyśmy zarządzić przylewami burzowymi, które do Odry czy do dorzecza Odry odprowadzały ścieki, to można byłoby ograniczyć stopień katastrofy, który tam nastąpił. Czyli istotne jest kontrolowanie, co się dzieje w kanalizacji, co się dzieje w odbiorniku i świadomie podejmować decyzje. I to jest też jednym z istotnych elementów naszego projektu badawczego, który realizujemy. Oczywiście poziomy wody w odbiorniku są też bardzo istotne, no bo jeżeli wody mamy mało, no to trzeba podjąć decyzję, czy dobrym jest w danym momencie dolanie ścieków z kanalizacji, czy też należałoby w tym momencie zretencjonować te ścieki i przekierować je na oczyszczalnię. To jest decyzja, która indywidualnie powinna być podejmowana dla każdego rodzaju odbiornika. Tu nie ma reguły. Są rzeki, są cieki, które jeżeli byśmy odcięli odpływ ścieków oczyszczonych czy ścieków z przelewu burzowego, byłyby suche. Tak naprawdę tam już nie ma odpływu naturalnego. To są stare koryta rzek, potoków, które są tak naprawdę zasilane ściekami oczyszczonymi, ściekami z przelewu burzowego. Aby prawidłowo cały układ działał, oczywiście jest potrzebny właściwy system automatyki. Tutaj widzicie Państwo szafę sterowniczą z agregatem hydraulicznym, czyli ta pompka niebieska na dole umieszczona w tej szafie. Ta pompa, ten agregat hydrauliczny
steruje pracą kraty, tych zgrzebeł, które oczyszczają kraty, steruje położeniem ruchomej krawędzi przylewowej, czyli otwiera, zamyka. No i do tego jest oczywiście potrzebne całe algorytmy sterowania, czyli system automatyki, który umożliwia prawidłową pracę urządzeń wykonawczych. Czyli reasumując, do prawidłowej pracy takiego układu, prawidłowej pracy komory przylewu burzowego, potrzebne jest jej doposażenie w urządzenia wykonawcze, takie jak ruchoma krawędź przylewowa, krata samoczyszcząca, jeżeli są potrzebne, to różnego rodzaju zastawki do regulacji przepływu, do przekierowywania przepływu z napędami automatycznymi, tak żeby można było nimi zdalnie zarządzać. Cały układ czujników pomiarowych, informacji z deszczomierzy, informacji z sond jakościowych, sond poziomu napełnienia, prędkości przepływu. Te wszystkie dane, które są zebrane, powinny być przetworzone w bezpiecznym środowisku, to znaczy niekoniecznie na miejscu, ale na serwerze, który zapewni bezawaryjną pracę całego układu, no i umożliwiać też dostęp do podglądu, do sterowania, do pracy ręcznej użytkownikowi takiego systemu. W Ecolunicon taki system mamy, cały czas go rozbudowujemy i to jest system Boomerang Smart Overflow, czyli nasz standardowy, od wielu lat wdrażany system Boomerang Smart, właśnie doposażony w odpowiednie algorytmy, które są dedykowane dla przelewów burzowych. Czy w Polsce istnieją już takie systemy? I tak, i nie. Nie ma jeszcze tak rozbudowanych systemów, czyli systemów opartych o całe opomiarowanie jakościowe i ilościowe w kanalizacji, w odbiorniku, ale istnieją już zmodernizowane komory przylewów burzowych doposażone właśnie w kraty i ruchome krawędzie przylewowe. Pionierem w Polsce we wdrażaniu tych rozwiązań jest miasto Kraków, czy wodociągi miasta Krakowa i zrealizowały już dwie takie inwestycje. Tutaj mamy zdjęcie z pierwszej modernizacji komory przylewu burzowego, która jest zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Żaglowej. Widzicie Państwo dwa zdjęcia, sprzed modernizacji i po modernizacji. Tak jak mówiłem, to była stara konstrukcja, zazwyczaj to są stare konstrukcje, która wymagała już odświeżenia, unowocześnienia, polepszenia standardu technicznego i tutaj akurat wykonawcą wszystkich prac była firma Ecolunicon i zrealizowaliśmy pełną modernizację tej komory poprzez poprawę elementów betonowych, wylanie nowych, obłożenie wszystkiego okładziną bazaltową, ale też doposażenie krawędzi przelewowej w kratę i ruchomą krawędź przelewową. Długość tej kraty w tej komorze to jest 5 metrów, wysokość 66 cm, przepustowość hydrauliczna prawie 800 litrów na sekundę. Tutaj Państwu pokażę film z montażu tej kraty. Problem zanieczyszczeń wprowadzanych przelewami burzowymi z kanalizacji deszczowej ciągle narasta. O ile mamy, tak jak w Trójmieście, kanalizację rozdzielczą, potrafimy nad tym zapanować. Istnieją zbiorniki retencyjne, osadniki, separatory i firmy technologiczne potrafią tym problemem zarządzić. O tyle w przypadku kanalizacji ogólnospławnej
problem jest dużo większy. Na szczęście są już rozwiązania, które możemy wykorzystać do podczyszczania tych ścieków. Między innymi nasz partner, firma niemiecka HST, dysponuje samooczyszczającą się kratą typu HSR. Dzięki tym rozwiązaniom potrafimy usunąć większość zanieczyszczeń z mieszaniny ścieków i wód opadowych. Jesteśmy na budowie przelewu burzowego zlokalizowanego na kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie. Celem tego projektu był montaż urządzeń technologicznych, głównie kraty oczyszczającej, montaż instalacji elektrycznych, sterowania, AKPIA oraz wyłożenie komory powłoką bazaltową. Zamontowaliśmy kratę HSR produkcji HST, układ sygnalizacji alarmów, układ monitoringu i wizualizacji. Dzięki światłowodowej komunikacji z dyspozytornią wodociągów krakowskich obiekt jest w zasadzie całkowicie bezobsługowy i monitorowany przez 24 godziny na dobę. Wir haben hier unser erstes Projekt mit der Firma Equal Unicon in Krakau und wir möchten gemeinsam installieren Reinigungstechnik, um Abwasser, um Regenwasser sauber in die Flüsse, in die Gewässer zu leiten. Wir machen solche Anlagen in China, in Luxemburg, in Frankreich, in Deutschland, also in vielen, vielen Ländern dieser Welt und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch mehrere hier in Krakau installieren. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z wodociągami miasta Krakowa zrobiliśmy bezprecedensowy krok na drodze czystej rzeki z Krakowa aż do Gdańska. Zapraszam do współpracy i jestem przekonany, że te rozwiązania znajdą zastosowanie w wielu polskich miastach. Szymon, jesteś? Coś włączyliśmy film, uruchomiliśmy z realizacją, a tutaj Szymon chyba nam zniknął. Dobrze, przepraszam Państwa na chwilę. Powinno już być widać. Tak, już jestem z powrotem, bo system mnie na chwilę wyrzucił, ale kontynuując. Ta krata funkcjonuje od 2023 w Krakowie i z informacji z wodociągów miasta Krakowa wynika, że bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. Tutaj są zdjęcia z kamery w czasie jednego z incydentów deszczowych, które są rejestrowane właśnie na kamerze w tej komorze przelewu burzowego na Żaglowej. I tutaj widać, jeszcze raz może włączę od początku i popowiadam, jak poziom w komorze rośnie, no bo następuje większy dopływ. Z tyłu widać podniesioną ruchomą krawędź przelewową, czyli ona cały czas nie umożliwia odpłynięcie. Tutaj widać już bardzo wysoko poziom wody na tej krawędzi przelewowej.
i nastąpiło otwarcie. Ten filmik jest oczywiście skrócony i przyspieszony, tak żeby można było w parę minut pokazać Państwu cały przebieg incydentu deszczowego w takiej komorze. Cały ten incydent trwał parę godzin, więc przez parę godzin układ ograniczał zrzut ścieków do rzeki, docelowo do Wisły. Gdyby tego układu tam nie było, no to bardzo duża objętość ścieków nieoczyszczonych trafiłaby do odbiornika. Tutaj widać też na tej kracie, na różnych elementach zawieszone zanieczyszczenia stałe, czyli właśnie te środki higieniczne, papiery, ale sama krata dzięki tym ruchomym zgrzebłom jest czysta. Tak jak tutaj widać, to znaczy, że one robią swoją robotę i zapewniają pełną przepustowość kraty w czasie trwania incydentu deszczowego. Żeby Państwu pokazać, jak takie rozwiązania pracują, żeby mogli Państwo sami sobie potestować, stworzyliśmy aplikację przelewu burzowego. Już Państwu pokażę tą aplikację. Teraz powinno być widać. Aplikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Po wejściu w tą aplikację macie Państwo taki samouczek pokazujący, jak ta aplikacja działa dla osób, które pierwszy raz z niej korzystają, żeby wiedziały, co jest co. Czyli tak jak jest napisane, mamy kropki brązowe, czarne, niebieskie. Brązowe to oznaczają ścieki bytowe, czarne to są różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, kropki niebieskie to są wody opadowe. W tej aplikacji możecie Państwo wybierać z dostępnych opcji rozwiązań, czyli przelewów, ruchomej krawędzi, kraty i ruchomej krawędzi oraz zbiorników retencyjnych małych lub dużych. Możecie też Państwo włączyć system Bumerang Smart. I wybrać różnego rodzaju intensywność opadów deszczu. Od opadów średnich poprzez intensywne, po opady krytyczne lub w trybie manualnym wybrać, jaką intensywność opadu chcecie. Ktoś Szymon znowu zniknął, ale pewnie zaraz się podłączy, więc chwilę cierpliwości prosiłabym. Natomiast jeśli o wspomnianej aplikacji, tutaj jak Szymon zaczął mówić, jakby też napisałam to na czacie, ale powtórzę, link do aplikacji przekażę również w mailu Państwu z materiałami i stworzyliśmy ją też po to właśnie, abyście mogli przetestować
jak funkcjonują przelewy burzowe w różnych warunkach opadowych, bo to jest właśnie ta górna część, o której mówił Szymon, że można wybierać sobie różne opady, które jakby też powstały do tej aplikacji na podstawie danych zebranych z różnego rodzaju przelewów, aby pokazać ich intensywność, rozkład i tak dalej. I też rozwiązań, które możemy wdrażać, tak, aby nie dopuszczać do tych zrzutów, niekontrolowanych zrzutów burzowych. Więc do wyboru możemy albo wyposażyć nasz system kanalizacji właśnie w zbiorniki retencyjne, albo też właśnie rozwiązania bezpośrednio w przelewach burzowych, o których też dzisiaj rozmawiamy w szczególności, czyli też jakby pokazujemy, jak inteligentna komora przelewu burzowego, czyli ta ruchoma krawędź w połączeniu z samooczyszczającą kratą może nam pomóc w ograniczeniu ładunku zrzucanych ścieków do odbiorników. Więc to jest jakby nasz był cel tworzenia tej aplikacji, aby w przystępny sposób dać Państwu narzędzie do trochę pobawienia się, ale też przede wszystkim zobaczenia, jak to wpływa rzeczywiście na nasze środowisko i też w sposób symboliczny, jak to poziom inwestycji ma się też do poziomu sankcji. Dobrze, to ja jeszcze mimo wszystko, Szymon, chyba widzę, że coś ma problem, więc proszę Państwa na chwilę. Połączenie. Powtórzyć zaznaczenie aplikacji. Tak, więc jeszcze raz może powtórzę o aplikacji. Czyli mamy samouczek, który pokazuje, może jeszcze udostępnię, bo znowu widzę, że nie udostępniło. Tak, mamy samouczek, który pokazuje, jak działa ta aplikacja. Mamy 3 rodzaje kropek. Kropki brązowe, czyli ścieki bytowe, kropki czarne, czyli zanieczyszczenia stałe, kropki niebieskie, czyli wody opadowe. I one symulują właśnie pracę w układzie. Korzystając z tej aplikacji możecie Państwo wybrać, jaki rodzaj zbiornika chcecie Państwo zastosować, czy może brak zbiornika, jakie przelewy, czy przelew niski, czy podwyższony, czy doposażony w ruchomą krawędź przelewową, czy w ruchomą krawędź przelewową i kratę, to możecie przeciągnąć. Przepraszam.
Dobrze, to jeszcze raz spróbuję opowiedzieć o aplikacji. Przepraszam za problemy techniczne, ale teraz nie będę udostępniał kamery, może będzie urządzenie działało prawidłowo. Czyli mamy możliwość przyciągnięcia różnego rodzaju zbiorników w tej aplikacji. I mamy możliwość włączenia systemu zarządzania Boomerang poprzez naciśnięcie tutaj odpowiedniej ikonki włączenia. W tym momencie włączamy tak zwane inteligentne sterowanie, czyli kontrolę zarówno na sieci kanalizacyjnej, jak i w komorze, jak i w odbiorniku i dzięki temu układ pracuje efektywnie. No dobrze, no to pokażę Państwu, jak to działa, czyli w takiej normalnej pracy płyną ścieki sanitarne. Jeżeli uruchomimy opady, na przykład opady intensywne, pojawia się deszcz. Deszcz tutaj widać nad miastem zaczyna padać, zaczynają ścieki rozcieńczone trafiać do komory przelewu burzowego i wszystkie odpływają do oczyszczalni ścieków i z oczyszczalni podczyszczone trafiają do rzeki. Oczywiście intensywność deszczu jest zmienna w czasie, czyli za chwilę dojdziemy do tego piku na wykresie. Poprzez który więcej wody opadowej trafi do kanalizacji, zacznie się piętrzyć i częściowo może się przelać. Tak, widać, że tutaj już wydajność oczyszczalni jest stała, więc ścieki zaczynają się magazynować w układzie, osiągają krawędź przelewową i nadmiar tych ścieków przelewa się i trafia bez podczyszczenia do odbiornika. Jeżeli mamy taki incydent deszczowy, który był i za chwilę pada kolejny incydent deszczowy, czyli włączymy sobie kolejny incydent deszczowy. Znowu nad miastem pada deszcz. System jest już częściowo napełniony, dopływają kolejne ścieki, więc ta intensywność pracy przelewu burzowego jest coraz większa i tak jak widać, ilości zrzucanych ścieków są zliczane. Co możemy zrobić, jakie rozwiązanie zastosować? Możemy oczywiście zastosować, czyli przeciągnąć przelew wysoki, podwyższyć murek, wybrać któryś z opadów, na przykład opad krytyczny, bardzo intensywny i zobaczyć, jak zachowa się cały układ kanalizacyjny w tym momencie. Co się powinno zadziać? Ścieki powinny się spiętrzyć w układzie, tylko częściowo się przelać, czyli ograniczamy poprzez podwyższenie tego murku objętość zrzucanych ścieków, ale w całym mieście, w całej kanalizacji te ścieki będą retencjonowane, magazynowane, bo nie mają gdzie odpłynąć. Tak, czyli one się tutaj magazynują i nawet mając podwyższoną krawędź przelewową, to częściowo będą się przelewały. Rozwiązaniem właśnie na ten nadmiar ścieków jest dorzucenie zbiornika retencyjnego, czyli znowu możemy zasymulować, co się stanie, jeżeli damy zbiornik retencyjny. W przypadku dopływu ścieków z wodami opadowymi zbiornik retencyjny jest uruchamiany, to znaczy zaczyna się napełniać i te ścieki są magazynowane przede wszystkim w zbiornikach retencyjnych,
a później częściowo pomału odprowadzane do kanalizacji, do oczyszczalni. Ale koszt takiego zbiornika jest znaczący, czyli patrząc na koszty inwestycyjne całościowe tego układu, to jest droga inwestycja, wymagająca dużo przestrzeni pod zabudowę tych zbiorników retencyjnych, późniejszej eksploatacji tych zbiorników retencyjnych, więc jest to rozwiązanie oczywiście efektywne, ale drogie. Alternatywą jest zastosowanie ruchomej krawędzi przelewowej i w tym przypadku możemy spróbować bez zbiornika retencyjnego. I znowu zasymulujemy opad krytyczny. Ścieki początkowo odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków, ale w miarę czasu trwania incydentu deszczowego piętrzą się i za chwilę osiągną właśnie krawędź przylewową. Ruchoma krawędź przylewowa przytrzymuje te ścieki w systemie, czyli one nie odpływają, normalnie by już odpłynęły. I dopiero po osiągnięciu poziomu krytycznego, czyli poziomu takiego, który jest poziomem niebezpiecznym dla całego systemu kanalizacyjnego, ruchoma krawędź się otwiera i ścieki odpływają do odbiornika. I to jest przy takim normalnym układzie bez inteligentnego sterowania, czyli tak jak pokazywałem na filmiku, taki układ jest zastosowany na przykład w Krakowie na żaglowej, czyli położenie całkowicie zamknięte lub całkowicie otwarte. W przypadku, gdybyśmy zastosowali inteligentne sterowanie, czyli Boomerang Smart Overflow, to system analizuje też jakość i ilość ścieków w systemie kanalizacyjnym. Na podstawie tych danych krawędź przelewowa nie otwiera się, czyli jakby jej celem jest minimalizacja objętości i jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika. Tutaj zaraz Państwo zobaczą, co się stanie, jeżeli podpiętrzą się ścieki. Przed chwilą nam się ruchoma krawędź przelewowa otworzyła całkowicie. Teraz po osiągnięciu góry krawędzi przylewowej ona będzie popuszczała, odprowadzała po trosze te ścieki do odbiornika, ale nie będzie to odpływ pełny, tak jakby tej krawędzi przylewowej nie było. Czyli minimalizujemy, utrzymujemy zadany w systemie poziom i objętość ścieków odprowadzanych jest niewielka. No ale cały czas, tak jak Państwo widzą, odprowadzane są te czarne punkciki, czyli te wszystkie zanieczyszczenia pływające w tych ściekach. No i rozwiązaniem na to jest zastosowanie ostatniego z naszych rozwiązań, które mamy tutaj do wyboru, czyli systemu z ruchomą krawędzią oraz kratą samoczyszczącą. No i ta sama symulacja pokaże nam, że te zanieczyszczenia stałe zostają w systemie, a tylko nadmiar ścieków jest odprowadzany do rzeki. Tutaj jest pełna dowolność, można powiedzieć, do zabawy, do symulowania przez Państwa różnych wariantów, różnych scenariuszy opadowych, następujących po sobie, tak żeby zobaczyć, jak się zachowa system w różnych momentach. Można włączać, wyłączać system zarządzania, można dostawiać zbiorniki retencyjne, wymieniać rozwiązania w komorze przelewu burzowego, tak żeby sobie zobaczyć, jak wygląda praca takiego układu, ale też jakie są koszty wynikające z kosztów inwestycji i z kar, które wynikają dla danego rozwiązania czy objętości zrzuconych ścieków. Tak jak mówiłem, ta aplikacja jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej. No dobrze, to teraz jeszcze przejdę z powrotem do prezentacji.
Aby bardziej dokładnie przeliczyć objętości zrzucanych ścieków i opłaty wynikające za zrzuty, na stronie internetowej Ecolunicon znajdziecie też Państwo kalkulator przelewu burzowego. Tego kalkulatora nie będę teraz szczegółowo omawiał, ale jeżeli Państwo by chcieli, możecie Państwo osiągnąć realne wartości w złotówkach opłat za prowadzenie ścieków do odbiornika, zarówno opłaty stałej, jak i zmiennej, oraz porównać z kosztami zakupu urządzeń, którymi można doposażyć komorę przelewu burzowego, czyli kraty lub kraty i ruchomej krawędzi przelewowej, tak żeby zobaczyć, jaka jest stopa zwrotu tej inwestycji. Dzięki stosowaniu tego kalkulatora możecie Państwo obliczyć realną objętość zrzutu z przelewu burzowego, możecie obliczyć właściwą wysokość opłat, oszacować koszty modernizacji komory przelewu burzowego, no i docelowo ograniczyć ilości odprowadzanych ścieków do odbiorników. To by było tyle z tej podstawowej prezentacji. Teraz najciekawsza część, czyli Państwa pytania i moje odpowiedzi. Dobra, to ja na chwilkę się włączę, bo też jakby dam Państwu chwilę na dopisanie odpowiedzi, przepraszam, pytań, jakby to się w międzyczasie pojawiło. Też dziękuję w ogóle, Szymon, za prezentację, Państwu za cierpliwość pomimo tych problemów technicznych. Mam nadzieję, że to było Państwu ciekawe. Tak jak wspomniał Szymon, za chwilę przejdziemy do Państwa pytań, jeśli się jakieś pojawią, bo póki co wydaje się, że prezentacja na tyle wyczerpała temat, że nie mają Państwo jakichś dodatkowych pytań, ale też proszę dać znać, z czym tak naprawdę Państwo się mierzą, co jest dla Państwa największym wyzwaniem w kontekście przelewów burzowych, abyśmy może też mogli jakoś się do tego odnieść. Czy w ogóle wcześniej słyszeli Państwo o takim rozwiązaniu, jak przedstawił Szymon, o tej inteligentnej komorze, czy w ogóle o tej kracie samoczyszczącej, czy właśnie ruchomej krawędzi i stosowaniu tego typu rozwiązań na przelewach burzowych? Czy to właśnie rzeczywiście jest dla Państwa nowość, czy może gdzieś mieliście Państwo też już z tym doświadczenie i w ten sposób też czekamy na Państwa informację zwrotną. Zanim przejdziemy do tej sesji pytań i odpowiedzi, obiecany przeze mnie konkurs. Za chwilę u góry pojawi się u Państwa taka belka z napisem weź udział w konkursie i wygraj plecak. Wystarczy kliknąć, przejdziecie Państwo do strony web ankiety, gdzie jest ten konkurs, więc uwaga, palce na myszki, jakby powinno się już teraz u Państwa pojawić. Tak jak wspomniałam, plecak wygra osoba, która prawidłowo odpowie na te 3 krótkie pytania i też udzieli tych odpowiedzi najszybciej. O tym, kto wygrał, poinformuję tą osobę oczywiście mailowo już jutro. Niestety to nie jest tak, że będę mogła od razu podać imię i nazwisko w tym momencie. Damy chwilkę, może ktoś jeszcze dołączy dosłownie. I zaraz przejdziemy, bo w międzyczasie pojawiły się kilka pytań. A Szymon, ty jeszcze przez konkurs, może byłbyś w stanie nakreślić, bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę, o jakiej skali problemów, znaczy w ogóle przelewów burzowych mówimy w skali Polski, tak? O ile miast, gmin, samorządów, czy też wodociągów mierzy się z tym problemem? Przelewy burzowe, tak jak już mówiłem, one są wynikiem budowy kanalizacji mniej więcej 100 lat temu, czyli wtedy, kiedy te systemy były bardzo popularne. Wtedy sądzono, że to jest rozwiązanie optymalne dla systemów kanalizacyjnych, tak żeby jednocześnie jedną rurą zbierać ścieki i wody opadowe, i ze względu na specyficzny charakter tej mieszaniny, łatwy rozdział, było to rozwiązanie praktykowane w tamtym czasie. W tamtym czasie głównie kanalizacja była, patrząc na obecny obszar Polski, na terenach, które były wówczas
znaczy tereny niemieckie i austriackie, czyli obecnie są to tereny przede wszystkim zachodniej Polski i południowej Polski, czyli taki pas od Rzeszowa po Wrocław i do Szczecina. Oczywiście kilka miast w Polsce też posiada kanalizację ogólnospławną, na przykład Warszawa, Łódź, więc to nie jest tylko ten obszar, tak jak mówiłem, zachodniej i południowej Polski, ale zazwyczaj to są takie te pierwsze kanalizacje, które są budowane w miastach, czyli częstokroć centra miast w ten sposób są skanalizowane, śródmieścia, obszary, które obecnie bardzo trudno przebudować i zrobić z kanalizacji ogólnospławnej kanalizację rozdzielczą. Ile jest takich przelewów? W Polsce według mojej wiedzy jest kilkaset sztuk przelewów burzowych. Są przelewy małe, są przelewy duże. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnego systemu kanalizacji w danym mieście. Ile jest przebudowanych takich systemów? Niewiele. Znaczy, jak na razie spółki wodociągowe pomału przystępują do modernizacji tych komór. Jest sporo różnego rodzaju projektów, zamysłów inwestycyjnych. Kraków wybija się pod względem wdrażania tych rozwiązań, które pokazywałem, i inne miasta też się przymierzają do modernizacji. Można oczywiście przebudować system, można wybudować nową komorę, ale też można, tak jak w Krakowie, zmodernizować istniejące rozwiązanie tak, żeby ograniczyć ten negatywny wpływ zrzucanych ścieków na odbiornik. Dobra, to w takim razie dziękuję. Ja w międzyczasie wyłączyłam belkę, ten link do konkursu, więc dziękuję Państwu wszystkim za udział. Tak jak mówiłam, poinformuję zwycięzcę i nadamy plecak. Będzie dumnym, mam nadzieję, właścicielem tego plecaka. I teraz przejdźmy do pytań i odpowiedzi. Tutaj pierwsze z nich. Jaki był koszt modernizacji komory przelewowej w Krakowie? Konkretnej wartości nie pamiętam, ale to było parę milionów złotych. To szczegóły tak naprawdę do zweryfikowania albo w bazie zamówień publicznych w Krakowie, albo wręcz w Krakowie, w wodociągach miasta Krakowa. Drugie pytanie, jaka jest wartość spiętrzenia ścieków na kracie? Kraty są dobierane indywidualnie pod przepustowość i celem doboru kraty jest osiągnięcie właściwej przepustowości, taką jaką projektant przebudowy potrzebuje zapewnić na przelewie burzowym, a sama wartość spiętrzenia to jest parę centymetrów. Czy zastosowanie kraty i krawędzi na przelewie awaryjnym ma sens? Oczywiście tak. Jeżeli mamy przelewy awaryjne i przez przelew awaryjny następuje zrzut ścieków nieoczyszczonych do odbiornika, no to krata zapewni podczyszczanie zanieczyszczeń tych stałych, pływających, a ruchoma krawędź przelewowa to jest ten element, który umożliwi sterowanie tym zrzutem, no bo postawienie samej kraty to jest po prostu tak, jakbyśmy zastosowali sitko i zatrzymywali te zanieczyszczenia, oczywiście odpowiednio nimi zarządzając, to znaczy wprowadzając je z powrotem do ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię, ale tak naprawdę to jest tylko takie podczyszczanie. W przypadku ruchomej krawędzi mamy możliwość regulacji przepływu, sterowanie tym przepływem, czyli mamy kontrolę nad tym, co się dzieje, więc absolutnie tak. Kolejne pytanie. Czy do kanalizacji burzowej, jak wiemy służąca przelewom kanalizacji ogólnospławnej, może być odrębnie włączona sieć kanalizacji deszczowej, która pracuje stałym przepływem w zależności od opadów? Czy są przepisy, które na to zabraniają lub pozwalają?
To jest trudne pytanie, bo to są już aspekty prawne, czy można podłączyć w zależności od układu. Tutaj nawet się nie podejmuje odpowiedzi na to pytanie. Tutaj nie jest to w moim zakresie wiedzy prawnej, czy jest to dopuszczalne, czy nie. Może jeszcze z naszej strony spróbujemy skonsultować to z naszym prawnikiem i wtedy jak coś też w odpowiedziach udzielimy, jak będziemy przesyłać odpowiedzi na Państwa pytania w formie takiej zredagowanej, pisemnej, żeby Państwo mieli się do czego odwołać, to też wtedy spróbujemy to uzupełnić. I ostatnie pytanie, które się pojawiło od Państwa na czacie, więc jakby ktoś chciał jeszcze, to właśnie jest ostatnia chwila, żeby coś jeszcze dopisać od siebie. Taką sytuację, że na działce stadniny koni jest staw i z niego chciałabym zrobić przelew do rowu. Czy za pomocą przelewu burzowego mogę to zrobić? Nie wiem, czy to nie pomagałoby do precyzowania, ale może Szymon mimo wszystko jesteś w stanie odpowiedzieć. Spróbuję odpowiedzieć. Znaczy pytanie jest trudne, no bo to dotyczy zupełnie innego zagadnienia, przelewu ze stawu do rowu. Patrząc pod względem technicznym, jeżeli byśmy zastosowali ruchomą krawędź przelewową i odprowadzali z tego stawu do rowu wody, jak najbardziej technicznie jest to możliwe. Czy prawnie jest to dopuszczone, czy są inne zagadnienia, których tutaj nie widzę w tym pytaniu? Trudno powiedzieć, ale jak najbardziej ruchomą krawędź przelewową możemy zastosować też na zbiornikach otwartych i regulować odpływ na przykład ze stawu do rowu. W międzyczasie pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Jak bardzo rozpowszechniony jest system automatycznej, w domyśle ciągłej analizy jakości wody odprowadzanej z przelewów burzowych? Czy są miasta, podmioty odpowiedzialne za przelewy burzowe, które mogą się takimi systemami pomiarowymi pochwalić? Od kiedy będą te systemy obowiązkowe? Czy są systemy w miastach na przelewach burzowych? Trudno mi powiedzieć, bo często spółki wodociągowe też nie chcą się chwalić tymi rozwiązaniami, które mają u siebie. Czasami są stosowane różnego rodzaju opomiarowania na potrzeby własne, czasami już wynikające z obowiązków monitorowania przelewów burzowych. Od kiedy takie systemy będą obowiązkowe? Tak jak wynika z dyrektywy, tej nowej dyrektywy ściekowej, one mają być obowiązkowe, monitorowanie w przepisach wynikających z ustawy o rewitalizacji rzeki Odry też jest wymóg stosowania monitoringu, ale bardziej ilościowego, a nie jakościowego. W każdym razie firma Ecolunicon w ramach projektu, o którym mówiłem, pracuje nad odpowiednim systemem do monitorowania, automatycznego monitorowania jakości ścieków zrzucanych, ścieków kanalizacji, ścieków w odbiorniku w ramach właśnie komory przelewu burzowego. Jeszcze tego systemu nie mamy zakończonego, no bo projekt badawczy cały czas trwa, no ale pracujemy nad tym i na kolejnych webinarach na pewno będziemy się chwalić tymi rozwiązaniami, które wypracujemy w ramach projektu. Dobra, to było ostatnie pytanie z Państwa strony. Gdyby się oczywiście pojawiły jakieś w międzyczasie albo po przemyśleniu, to w momencie, kiedy będę wysyłała do Państwa wszystkie materiały, czyli nagranie przede wszystkim z dzisiejszego webinaru, to też zostawię kontakt do Szymona, więc gdyby były jakieś kwestie do konsultacji, to jak najbardziej zachęcamy do rozmowy, do kontaktu z nami. Póki co ze swojej strony bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla Państwa interesujące, że jakby też jak Państwo pisali na czacie, też były dla Państwa to niektóre rzeczy nowe, więc mamy nadzieję, że gdzieś będziemy mieli okazję jeszcze spotkać i rozmawiać przede wszystkim o czystości rzek, bo tak naprawdę to dzisiaj rozmawiamy, to właśnie cel tego wszystkiego jest po to, żebyśmy dążyli do jak najlepszego stanu w Polsce i dbali o tę wodę naszą w odpowiedni sposób. Więc jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję za obecność, za wytrwałość, za zaangażowanie w konkursy i mamy nadzieję, że do zobaczenia kolejnym spotkaniu.
Dziękuję bardzo i jeżeli Państwo mają tematy związane z przelewami burzowymi, to zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia. Dziękuję, do widzenia.